Czajnikowy.pl. Dobra herbata. Każdy słyszał o kawie bezkofeinowej, mówiliśmy też już o herbacie bezkofeinowej, a dzisiaj yerba mate bezkofeinowa, ponieważ również istnieje coś takiego. Jak się to robi? Otóż bardzo prosto, a nawet prościej niż w przypadku kawy i herbaty, ponieważ pamiętacie, mowa była o tym, żeby pozbyć się kofeiny z kawy i herbaty, potrzeba specjalnych zabiegów, rozpuszczalników, różnych metod, które po prostu wyciągają kofeinę z kawy i herbaty. Natomiast yerba mate nie musi być w ten sposób obrabiana, ponieważ istnieje odmiana już w ogóle botaniczna, która nie zawiera kofeiny. Jak najbardziej sądzę, że możliwe byłoby usunięcie kofeiny normalnie z yerba mate, czyli Ilex paraguariensis, ale mamy do dyspozycji Ilex dumosa, czyli po naszemu ostrokrzew niemocny, w odróżnieniu od ostrokrzewu właśnie paragwajskiego. Jest to roślina spokrewniona, bardzo blisko, jakaś siostra yerba mate i różni się wieloma tam oczywiście rzeczami, kształtem listków, wysokością krzewów, odrobinę nawet smakiem, ale przede wszystkim zawartością kofeiny. Ma ona około promila tej kofeiny, która normalnie występuje w yerba mate. Czyli praktycznie jest bezkofeinowa, bo zwróćcie uwagę na to, że nawet kawa i herbata bezkofeinowej jednak trochę tej kofeiny zawierają. Nie da się usunąć 100% kofeiny z liści czy z ziaren kawy. Także tutaj również jest odrobina, tylko przez pokrewieństwo właściwie tych roślin. Bardzo niewielka ilość, stąd można właściwie powiedzieć w zaokrągleniu kofeiny tam nie ma. Co za tym idzie? Możemy cieszyć się yerba mate nie tylko formą picia, jej smakiem, jej postacią, ale również wszystkimi dobroczynnymi składnikami, które występują w obu tych ostrokrzewach. Mamy praktycznie tę samą ilość przeciwutleniaczy, różnego rodzaju polifenoli, wszystko jak trzeba, poza kwasem chlorogenowym, ponieważ tego, jak zauważyłem w badaniach, również jest około połowa mniej niż w normalnej yerba mate. I jest to właściwie, oprócz oczywiście kofeiny, jedyny ubytek, jaki nam się tutaj przydarza w przypadku picia tej yerba mate. Znaczy właściwie nie yerba mate, to jest to inna roślina, więc inna nazwa. Oryginalnie mówi się na to seniorita, yerba seniorita, czy seniora, o ile dobrze kojarzę, to po prostu dla kobiet, dla pań, dla osób o słabym sercu, czyli po prostu taka damska yerba. To jest taka nazwa w Ameryce Południowej. U nas najczęściej mówi się po prostu ostrokrzew niemocny. Podoba mi się to słowo w ogóle, niemocny. Myślę, że moglibyśmy przy tym zostać mate dla kobiet. Nie jest to chyba jakaś taka chwytliwa, fajna nazwa. Skąd się wzięła w ogóle yerba niemocna? Otóż skąd wzięła się normalna yerba, czyli po prostu dziko sobie rosła w Ameryce Południowej, w sąsiedztwie krzaków zwykłej yerba mate i odkryli ją już Indianie, którzy w sumie znali tę roślinę, chociaż nie za bardzo jej używali, ponieważ woleli zwykłą yerbę, która kofeinę miała, ale wiedzieli, że ta roślina również nadaje się do picia, nie jest szkodliwa, jest zdrowa, ale tej kofeiny jednak nie ma. Później znali już tę roślinę również pierwsi plantatorzy i producenci yerba mate, ponieważ kiedyś uprawiano razem te rośliny. Właściwie każda plantacja miała swoją kompozycję, bo rosły te drzewka naprzemiennie, zbierało się te liście, i na przykład uważało się, że z tamtej plantacji jest mocniejsza yerba, z tej słabsza yerba, a to tylko dlatego, że tam było więcej drzewek właśnie Ilex dumosa, mniej Ilex paraguariensis i odwrotnie. W 1935 powstała specjalna komisja, która zaczęła badać w ogóle yerba mate, która wchodzi w skład różnych mieszanek, ponieważ wtedy to były mieszanki, i zarządzono, że od tej pory nie ma być mowy w ogóle o mieszance i że yerba mate musi się składać w 100% właśnie z ostrokrzewu paragwajskiego. Zniszczono całe plantacje właśnie Ilex dumosa, nie zostało nic i produkowano 100% yerbę. I dopiero w ostatnich latach zaczęto znów to badać. Przede wszystkim dzięki wysiłkom plantatorów z Ameryki Południowej, bo włożyli spore koszty, powiedzmy, ponieśli je, żeby przebadać ponownie Ilex dumosa i wciągnąć ją na listę produktów spożywczych, dzięki czemu otwarły się furtki na cały świat właściwie. W Argentynie już jest to
po prostu zioło, które można spożywać, a nie jakaś tam dziko rosnąca roślina. Więc pojawiły się znowu plantacje i pojawił się znowu yerba mate bezkofeinowa, tyle że póki co w mieszance ze zwykłą yerbą. Jest to po prostu taka jakby yerba light, gdzie no jak zauważyliśmy jest 70% Ilex Dumosa, 30% zwykłej yerba mate, więc no nie jest to totalnie bezkofeinowa, ale zdecydowanie słabsze niż normalna yerba mate. Kept on dreaming, but now I realize you're no longer by my side. Please just wake me up. I gotta stop dreaming. It's time to face the truth. I'm no longer with you. Jak widzicie, susz i napar przypominają zwykłą yerba mate, również w smaku. Bardzo podobna nuta. Czuć różnicę, ale no musicie sami sprawdzić, no trudno to opisać. No taka yerba, która trochę dziwnie smakuje. Mniej więcej tak można by powiedzieć. Nie sposób dokładnie określić tej różnicy. W każdym razie bardzo smaczny, przyjemnie się pije. Postać sprawia, że pije się zupełnie tak jak yerba mate. Nie zatyka jakoś bardziej bombii, nie pije się łatwiej ani trudniej. Jest po prostu zwykła yerba. Co do samej kofeiny, ile jej tak naprawdę jest? No, tak jak mówiłem, jest to mieszanka. 70% yerby bezkofeinowej, 30% zwykłej yerby. No i sprawdźcie moje wyliczenia. W artykule na ten temat podaliśmy konkretne ilości kofeiny, jakie występują, ale w zwykłej yerbie mamy mniej więcej tak jak w zwykłej kawie, zwyczajnie parzonej. Natomiast w tym powinniśmy mieć coś pomiędzy herbatą a napojem typu cola, więc teoretycznie możemy dawać to również dzieciom, chociaż u nas yerby się dzieciom nie daje, ale jeżeli chcielibyśmy, to ta byłaby akurat. Polecamy dla osób mających problemy różnorakie, które im nie pozwalają pić kofeiny, czyli na przykład problemy z sercem, z ciśnieniem, z żołądkiem, z wrzodami. Myślę, że warto spróbować. Jeśli ktoś chciałby nawet nie tyle pić yerba mate, ponieważ lubi ten klimat, lubi smak, ale chciałby sobie nawet dostarczać tych wszystkich cennych substancji prozdrowotnych, które w yerba mate są, a chciałby to robić właśnie bez kofeiny, jak najbardziej polecamy, wypróbujcie. No i zapraszamy na czajnikowy.pl.